Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się na założenie swojej strony internetowej, ale przerażały Cię ceny hostingu, mam dla Ciebie tanie rozwiązanie. Jeżeli kiedykolwiek chciałeś założyć swój własny domowy serwer, zamiast wykorzystywać zewnętrzny hosting firmowy wykorzystujący duże klastery serwerów, ale niestety musisz za to płacić. Większą kontrolę da Ci posiadanie własnego domowego serwera. Jeżeli posiadasz adres statyczny, ok, połowa sukcesu. Niestety większość z Was pewnie posiada dynamiczny. No i wtedy problem. Za każdym razem, jeżeli zerwie Ci się połączenie routera modemu, problem ze stroną. Przypisywany jest Ci inny adres IP. Ta osoba nie zobaczy Twojej strony. Błąd. Co w tym wypadku? Co możesz zrobić? Odkryłem, żaden ze mnie Krzysztof Kolumn, ale jest fajne, bardzo tanie rozwiązanie. Dlaczego tanie? Bo jest zupełnie darmowe. Cloudflare i jego tunelowanie. Czym jest tunel? Tunel jest przydzielany przez Cloudflare dla Ciebie, coś na zasadzie VPN-a. Łączysz się z tunelem, z Cloudflare, a jeżeli IP zmieni się, tunel automatycznie przydzielany jest do innego IP. Ty, mając software Cloudflare, w wypadku nazwa to jest Cloudflare, na swoim domowym serwerze nie musisz robić nic. Łączy się automatycznie po włączeniu Twojego serwera, jeżeli oczywiście ustawisz autostart. Dlaczego wybrałem ten zestaw technologii, który zobaczysz później, czyli Raspberry, Linux, Cloudflare i Nginx? Raz, wszystko jest tanie, przystępne cenowo. Po drugie, wszystko jest lekkie, tak żeby Raspberry Pi nie było za bardzo obciążone. Zapraszam do oglądania filmiku. Raspberry Pi 5, 8 GB RAMu, wersja z aktywnym kulerem i zainstalowanym Raspberry Pi OS na karcie SD. Obecnie Pi można dostać w tej wersji za około 400 zł. Aktywny kuler, który niestety będzie koniecznością, można dostać za około 30 zł. W zależności od stopnia skomplikowania Twojej strony, a także generowanego na niej ruchu, niestety karta SD może być trochę za wolna, dlatego warto wykorzystać dysk SSD NVMe. Do tego celu będzie konieczne zakupienie specjalnego hata, gdyż Raspberry Pi natywnie nie obsługuje dysków z interfejsem M2. Ten panel posiada dodatkowe wejście na zasilanie 5V dwupinowe, z tego względu, że niektóre dyski, a w zasadzie większość dysków NVMe pobiera dużo energii i nawet oryginalny zasilacz Raspberry Pi może po prostu nie wyrobić. Dlatego warto rozważyć kupno oficjalnie wspieranego dysku SSD Raspberry Pi. No niestety będzie to trochę droższa opcja, ale można kupić też tańszy zamiennik. Mam listę 3 dysków SSD na PDF-ie, który załączę do filmu. Docelowo nasz serwer będzie działał 24 godziny na dobę. W tym celu musimy mu zapewnić odpowiednią wentylację. Mamy już aktywny kuler, brakuje jeszcze jakiejś sensownej obudowy. W tym wypadku jest to tania, lekka, aluminiowa obudowa, która ma dużo perforacji. Myślę, że sprawdzi się idealnie w tym zadaniu. Fajne jest to, że w tym wypadku konstrukcja hata dysku SSD nie zasłania aktywnego kulera. Dzięki temu możemy osiągnąć dodatkową przewiewność. Nie można też zapomnieć o oficjalnym zasilaczu do Raspberry Pi. Dlaczego oficjalnym? Bo jeżeli nie chcecie mieć problemów z wahaniami napięcia, albo że wasze Raspberry Pi będzie dostawało za dużo albo za mało energii,
albo po prostu spłonie. Naprawdę wybierzcie oficjalny zasilacz, tym bardziej, że nie jest to wygórowany koszt. Kabel micro HDMI do HDMI, najlepiej biały. Bateria RTC nigdy nie zaszkodzi. Tak się przedstawiają zakupione elementy. Tutaj w środku jeszcze widzicie nieodpakowany kabel Ethernet. Tak się prezentuje Raspberry z zamontowanym na 3 nóżkach HAT-em. HAT połączony jest z płytą Raspberry przy pomocy taśmy FFC, która służy jako port komunikacji, jak i dostarczania energii. Mam nadzieję, że w tym wypadku wystarczającej energii. A tak prezentuje się dysk. W tym wypadku to jest Intenso, jakieś niemieckie firmy. Coś, co normalnie wsadziłbym do komputera. Tutaj to po prostu jest eksperyment. U dołu zamontowany jest slot z kartą pamięci SSD, na którym wgrany jest PiOS. A tak to wszystko wygląda zamknięte w obudowie. Obudowa dosyć przewiewna, ma wycięcia gdzie trzeba, nawet na przycisk Power Button. Łatwo można wyjąć kartę pamięci. Ma montowane klejone gumowe nóżki i domykam całość 4 śrubami. Do komputerka podłączyłem zasilanie, kabel Ethernet, kabel USB, do którego jest połączona klawiatura i kabel HDMI. Właśnie odpalam PiOS. Ta wersja PiOS to standardowa 64-bitowa wersja z nakładką graficzną, ale do naszego serwera planuję wrzucić PiOS Lite Headless, to znaczy bez żadnej nakładki graficznej. Wszystko ma być lekkie i szybkie. To jest awaryjny kabel XH254, który będzie służył jako dodatkowe zasilanie HAT-a w razie, jeżeli będzie potrzebny. Jednym z takich objawów jest error in and out. Jeżeli Wam się kiedykolwiek pojawi, to może być objawa właśnie tego braku energii. Do szybkiego i łatwego zainstalowania systemu na nasz serwer wykorzystam Raspberry Pi Imager, który jest wgrany jako jedno z wgranych repozytoriów Raspberry Pi OS. Wybieramy wersję, która z nas interesuje. W tym wypadku to jest wersja OS Lite, czyli jak wspominałem, bez żadnej nakładki graficznej. Wybieramy dysk, na który ma być zainstalowany i naciskamy przycisk Continue. Możemy zawczasu edytować niektóre wstępne ustawienia, takie jak hostname, login i hasło, czy ustawienia Wi-Fi. Po zakończonym procesie instalacji następnie należy wybrać naszą domenę. W tym wypadku cena domeny jest 18 zł, po odnowieniu to jest 97. Nie jest to straszny pieniądz, tym bardziej, że odpadnie nam koszt wykupu certyfikatu SSL. Tu jak widać, pieniądze za kupno takiego certyfikatu zostały mi już zwrócone, a kosztował 50 zł. Zrobiłem to dlatego, że dowiedziałem się, że korzystając po prostu z Cloudflare'a nie potrzebujemy SSL. A SEO Host wybrałem, ponieważ bardzo często pojawia się w czołówce w rankingach cen domen, a także czytałem tu i ówdzie, że naprawdę ich support jest wdechem. Co udowodnili chociażby tym, że zaraz po wykupieniu certyfikatu SSL poprosiłem o jego zwrot i naprawdę nie było problemu. Obsługa bardzo miła, pieniądze trafiły tam, gdzie pierwotnie były, czyli u mnie w kieszeni, a Cloudflare zajął się resztą. Cloudflare, no właśnie, słowo klucz tego wideo. Co sprawia Cloudflare w tym wypadku, że Twój serwer komunikuje się z Cloudflare przez tunel, a nie przez publiczny adres IP. Zamiast wskazywać domenę na Twój adres IP, rekordy DNS w Cloudflare wskazują na Twój unikalny tunel. Oprogramowanie Cloudflare Tunnel działający na Twoim Raspberry Pi utrzymuje stałe połączenie z siecią Cloudflare. Jeśli Twój adres IP się zmieni, tunel po prostu przenosi Cię na nowy adres IP i kontynuuje działanie bez żadnej interwencji z Twojej strony. Ponieważ ruch przechodzi przez tunel, Twój domowy adres IP nigdy nie jest publicznie ujawniony.
Zwiększa to Twoje bezpieczeństwo, ponieważ nie musisz otwierać żadnych portów w routerze, a Twoja lokalna sieć nie jest bezpośrednio narażona na ataki, co stanowi dodatkową korzyść, już nie mówiąc o tym, że nie musisz kupować certyfikatu SSL, co powtarzam już kolejny raz. Nie chcę Was zanudzać ścianą komend w terminalu i konfigurowaniu Nginxa i serwera na Raspberry, dlatego stworzyłem gotową instrukcję w postaci PDF-a z tekstem krok po kroku, co musicie zrobić, ale niekoniecznie musicie, to jest po prostu co możecie zrobić. Opcji jest naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, że wybrałem Linuxa z Debianem, dlatego to jest instrukcja przeznaczona akurat na te systemy. Dlatego u Was może wyglądać to trochę inaczej. Zawarłem parę linków, gdzie możecie kupić niektóre części. No i przede wszystkim instrukcje i konfigi, a także trochę troubleshootingu, no bo na problemy natraficie na pewno. Linki do obu dokumentów w wersji polskiej i angielskiej znajdziecie w opisie do ściągnięcia za darmo. Jeżeli postępowaliście zgodnie z instrukcjami w PDF-ie, zaraz po starcie waszego serwera, wasza strona powinna być dostępna dla innych. Jeżeli coś poszło nie tak, zawsze możecie użyć komendy sudo system-cell restart nginx. No dobra, sprawdźmy, czy to działa. Po wpisaniu piotrjóźwik.pl, właściwie Piotr Józwik.pl. Bardzo się cieszę, że nazwa tej domeny była wolna. Pojawia się gra w kółko i krzyżyk, po angielsku tic-tac-toe. Produkt jednego z ćwiczeń na ścieżce The Odin Project, tak dla zabicia czasu. Tak naprawdę moje portfolio jeszcze nie istnieje, a musiałem coś wrzucić. Także wszystko, co wrzucicie w folder var www.html powinno, jeżeli postępowaliście zgodnie z instrukcjami, pojawić się zaraz po wpisaniu waszej domeny, nazwy waszej domeny w przeglądarkę. No a tyle prądu pobiera cały setup wraz z podpiętymi peryferiami, takimi jak klawiatura czy HDMI pod monitor, a tak bez. Niewielka różnica, ale też całkiem niewielki pobór.